Hej, jesteśmy w Sofii, stolicy Bułgarii. Gdyby w Polsce zapytać o skojarzenia związane z Bułgarią, większość mówiłaby pewnie o świetnym winie, paprykach lub złotych piaskach. Natomiast gdybym o to samo zapytał fanów rocka i metalu, to usłyszałbym tylko Sony Sphere Festival. Opowiem Wam dzisiaj o festiwalu z 2010 roku, podczas którego po raz pierwszy spotkała się wielka czwórka thrash metalu. Jedziemy! Tradycyjnie pod koniec filmu Magda zaprezentuje kolaż nawiązujący do bohaterów tego odcinka. Zacznijmy od tego, skąd wziął się thrash metal, jakie były początki tego gatunku i dlaczego mówimy o Wielkiej Czwórce. Aby w miarę telegraficznym skrócie przedstawić początki tej muzyki, należy cofnąć się do roku 1976. Wtedy to Wielką Brytanię ogarnęła punkowa rewolucja. Jest to o tyle istotne, że niedługo później na bazie punk rocka powstało kolejne fascynujące zjawisko nazwane nowa fala brytyjskiego heavy metalu. Najsłynniejsi jej przedstawiciele to Judas Priest, Motorhead czy Iron Maiden. Nowe zespoły nie odcinały się jednak od przeszłości. Czerpały ze stylu gry tych najwybitniejszych grup uznawanych za prekursorów ciężkiego grania, jak Black Sabbath czy Led Zeppelin. Równocześnie jednak były pod wpływem spontanicznej punkowej intensywności, a ich muzyka była zdecydowanie szybsza. Pod gatunkiem heavy metalu jest właśnie thrash metal, charakteryzujący się jeszcze szybszym tempem i większą agresją. Jako pionierów często wymienia się brytyjski Venom, który uchodzi jednocześnie za pierwszą grupę black metalową, ale o tym nie dzisiaj. Faktem jest, że na dobre nowy styl rozwinął się już po drugiej stronie oceanu. Po raz pierwszy określenie thrash metal padło w 1984 roku w muzycznym magazynie Kerrang. W powszechnej opinii fanów jego najwybitniejszymi przedstawicielami są 4 amerykańskie zespoły: Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax. Powiedziałem w powszechnej opinii, ale nie brakuje również głosów, że mogłyby to być inne zespoły lub że powinna być wielka piątka lub szóstka thrashu. Nie będziemy tego teraz rozstrzygać, bo takie spory są wpisane w muzyczną dyskusję dotyczącą każdego gatunku. To teraz powiedzmy o Sony Sphere Festival. Co istotne, była to impreza objazdowa. Dzięki temu szansę uczestniczenia w niej miało naprawdę wielu fanów z krajów europejskich, bo festiwal nie wyszedł poza stary kontynent. W 2010 roku odbyła się dopiero jego druga odsłona. Pierwsza z roku 2009, jeszcze z innymi kapelami, odniosła spory sukces i organizatorzy postanowili pójść za ciosem. Co ważne, zespoły Wielkiej Czwórki po raz pierwszy nie spotkały się w Sofii, a 1300 km dalej. Dokładnie było to w Warszawie. Koncert odbył się 16 czerwca 2010 roku na lotnisku Bemowo. Dzień wcześniej muzycy z 4 zespołów spotkali się w jednej z warszawskich restauracji i wtedy wykonano to historyczne zdjęcie. Była też okazja do rozmów i przede wszystkim zakopania wojennych toporów, bo takich nie brakowało pomiędzy niektórymi przedstawicielami kapel. Jednak o tym trochę później. Sam polski koncert zgromadził 80 000 ludzi i wypadł fantastycznie. Następnie zespoły wystąpiły w Szwajcarii i Czechach, po czym udały się do stolicy Bułgarii. Właśnie ten konkretny show miał być rejestrowany. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat Sofia. Wiadomo, że Metallica grała tu poprzednio 2 lata wcześniej i zespół bardzo sobie chwalił ten występ. Panowie pozwolą. Panowie pozwolą. Moja żona. Sofia. Moja żona. Zofia. W Sofii szukaliśmy polskich śladów i znaleźliśmy. Na ścianie 30 liceum jest wiersz Czesława Miłosza. Zostajemy cały czas przy kulturze, ale wracamy do ciężkiego grania. Koncert Wielkiej Czwórki z Sofii miał być transmitowany do ponad 800 kin w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i Ameryce Południowej. Dzień wcześniej tutaj na sofijskie lotnisko Wrażdebna zaczęli przybywać pierwsi artyści. Zespoły zostały zakwaterowane w jednym z najlepszych hoteli w stolicy Bułgarii, Balkan Palace. Tym występem żyła nie tylko Sofia, ale cały kraj. Naturalnie wielu fanów przyjechało również z zagranicy. Jedziemy na koncert. Hey boys. This is you guys. This is us? Yeah.
Jesteśmy teraz przy Stadionie Narodowym imienia bułgarskiego bohatera narodowego Wasiła Lewskiego. Właśnie tutaj odbyło się to słynne wydarzenie, ale też cała bułgarska edycja Sony Sphere Festival. Przyjechało więcej zespołów niż tylko 4 trashu, dlatego koncerty rozłożono na 2 dni. Bułgarską część festiwalu organizatorzy nazwali Sofia Rocks. Pierwszy dzień należał oczywiście do Wielkiej Czwórki, ale również nazajutrz było bardzo ciekawie. Wystąpiły m.in. Rammstein oraz Alice in Chains. Zespoły dotarły na miejsce na długo przed rozpoczęciem koncertu. W tym czasie fani również gromadzili się pod stadionem. Bilety były oczywiście wyprzedane. Atmosfera metalowego święta udzielała się wszystkim kapelom. W kuluarach i miejscach przeznaczonych dla artystów muzycy wszystkich zespołów z przyjemnością ze sobą rozmawiali i wymieniali uwagi. Był również czas na spotkania z fanami. Oczywiście taki zaszczyt spotkał jedynie nielicznych i możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielkie emocje musiały im towarzyszyć. Problem? That costs $5 extra. Okay. 1, 2, 3. Program dnia festiwalowego zakładał, że Metallica pojawi się po zmroku i zagra regularny ponad 2-godzinny koncert. Pozostałe zespoły zaprezentują wcześniej swoje sety, które potrwają o połowę krócej. Od początku było wiadomo, że całą zabawę, a zatem pierwszy koncert rozpocznie zespół Anthrax. Targani zmianami w składzie, szczególnie na wokalu, stanowili pewną niewiadomą przed tym festiwalem. Wyszli w pełnym słońcu i zagrali naprawdę dobrze. Właściwie to mało powiedziane, że zagrali dobrze. Dowodzeni od zawsze przez gitarzystę Scotta Iana dali świetny, energetyczny koncert i rozruszali publikę. Nad zespołem widoczny był baner z okładką chyba ich najsłynniejszej płyty Among the Living, dedykowanej tragicznie zmarłemu Cliffowi Bartonowi. Co do tych perturbacji w składzie, to jeszcze rok wcześniej śpiewał u nich Dan Nelson. Później zespół ponownie związał się z Johnem Bushem, który w 1983 roku o mały włos nie został wokalistą Metalliki. Jednak już w 2010 roku, przed startem festiwalu, po 3 latach do kapeli wrócił Joey Belladonna. Podobnie jak jego koledzy, nie oszczędzał się na scenie. Łącznie zagrali 10 utworów, kończyli numerem I Am The Law, ale chwilę wcześniej zagrali Metal Thrashing Mad. Często uważa się, że to właśnie dzięki tej kompozycji funkcjonuje termin thrash metal. Tak wygląda pełna setlista ich występów w Sofii. Po Anthrax scena była gotowa na kolejny występ. Tym razem miał być to Megadeth. To jeden z tych wielkich zespołów, gdzie wszystkie decyzje należą do jednego człowieka. Dave Mustaine, bo o nim mowa, to bardzo trudny charakter, ale jednocześnie znakomity muzyk. Jeżeli mielibyśmy znaleźć tylko jeden powód, dla którego wspólne koncerty Wielkiej Czwórki mogłyby nie dojść do skutku, to tym powodem bez cienia wątpliwości byłby właśnie Dave Mustaine. Wyrzucony z Metalliki jeszcze przed nagraniem pierwszej płyty, zdążył się również skonfliktować z Kerrym Kingiem ze Slayera, kiedy ten przez pewien okres grał na koncertach Megadeth. Jednak, tak jak wspomniałem, te wszystkie konflikty poszły w zapomnienie podczas wspólnej kolacji w Warszawie i w Bułgarii panowała naprawdę dobra atmosfera. Zaczęli od Holy Wars z kultowego albumu Rust in Peace i właśnie grafika przedstawiająca tą świetną płytę była widoczna za plecami muzyków przez cały ich występ. Już podczas wykonania pierwszego utworu nad sofijskim stadionem rozpętała się ulewa, ale to tylko spotęgowało emocje. Rudy, bo tak najczęściej mówi się na Mustaine'a, był bezsprzecznie pierwszoplanową postacią, ale świetnie radził sobie również grający wówczas w Megadeth gitarzysta Chris Broderick. Swój godzinny set grupa zakończyła 2 znakomitymi kawałkami. Najpierw wybrzmiało Symphony of Destruction, a później Peace Sells.
Tak wyglądała setlista tego świetnego występu. Kto następny? Fucking Slayer! Tak jest, Slayer. Oni nigdy nie biorą jeńców, grają zawsze piekielnie szybko i agresywnie. Znowu mamy tutaj świetnych muzyków, spośród których ja najbardziej cenię genialnego Dave'a Lombardo na perkusji. W 2010 roku zespół promował wydany rok wcześniej album World Painted Black i właśnie numerem tytułowym z tej płyty rozpoczęli swój występ. To chyba jedyny zespół w tym zestawieniu, który jest szanowany albo wręcz uwielbiany przez fanów różnych odmian metalu. W Sofii wystąpili w klasycznym składzie i dosłownie rozsadzili stadion. Szkoda, że była to jedna z ostatnich okazji do zobaczenia i posłuchania gry Jeffa Henmana. Gitarzysta pół roku później wycofał się z aktywnego koncertowania z powodów zdrowotnych. Niestety nie wrócił już do zdrowia i umarł w 2013 roku. To on był kompozytorem i autorem tekstu jednego z najsłynniejszych utworów Slayera, Angel of Death. Zbliżała się godzina grania, więc nie mogło zabraknąć tego kawałka. Zostawili go na sam koniec. Raining Blood. Tak wygląda pełna setlista występu Slayera. No i wreszcie, kiedy było już po zmroku, pojawili się oni. Z całym szacunkiem dla pozostałych zespołów, ale gdyby nie Metallica, to wydarzenie nie odbiłoby się tak szerokim echem. Pewnie nie byłoby stadionu i tak licznej publiczności. Ich wejście na scenę poprzedziło tradycyjne intro. Na telebimach pojawił się Clint Eastwood oraz fragment filmu Dobry, Zły i Brzydki. No i muzyka Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold. Przy wrzawie pełnego stadionu rozpoczęli swój występ utworem Creeping Death. W przypadku Metalliki nie było już baneru z okładką którejś z płyt. Zamiast tego za plecami muzyków był dodatkowy olbrzymi telebim. Co do utworów, to repertuar był bardzo podobny do warszawskiego koncertu sprzed kilku dni. W setliście znalazły się aż 3 utwory z albumu Death Magnetic. Była to wówczas najnowsza studyjna płyta zespołu i jednocześnie pierwsza, na której zagrał basista Rob Trujillo. Jednak publika najbardziej entuzjastycznie reagowała na klasyki. Po tym jak zagrali Nothing Else Matters, James Hetfield zaprezentował słynną kostkę. Na jednej stronie widniały loga zespołów, a z tyłu napis The Big Four. Magiczna chwila nastąpiła pod koniec koncertu. Kiedy skończyli grać Enter Sandman, James Hetfield zaprosił muzyków z pozostałych zespołów, którzy dołączyli na scenie do Metalliki i wspólnie zagrali kawałek Am I Evil. Proponuję tutaj, na bułgarskiej ziemi, przy tym stadionie, wznieść toast za Wielką Czwórkę. Narodowym alkoholem Bułgarii jest rakija, a zatem... symbolicznie... Moi drodzy, za Wielką Czwórkę. Publiczność naprawdę szalała, kiedy na scenie zespoły dołączały do Metalliki. Największą frajdą był widok Dave'a Mustaine'a w uściskach swoich byłych kolegów. Pewnie nie jeden fan zadawał sobie wtedy pytanie, co by było, gdyby sprawy na początku lat 80. potoczyły się trochę inaczej. Następnie wszyscy zagrali utwór z repertuaru Diamond Head.
Slayera na scenie reprezentował tylko Dave Lombardo, jednak do pamiątkowego zdjęcia dołączyli również Jeff Hanneman i Tom Araya. Tak wygląda pełna setlista koncertu Metaliki. Zobaczmy teraz, co przygotowała Magda. Cześć Wam! W moim kolażu na samej górze możecie zobaczyć lwa z bułgarskiego herbu, który od razu informuje o kraju, w którym odbył się koncert Wielkiej Czwórki Thrash Metalu. Poniżej mamy Sofijski Stadion Narodowy, na tle którego widzimy dwie skrzyżowane gitary i kostkę z nazwami zespołów. Dodatkowo mamy tu jeszcze fragment tekstu Am I Evil, bo właśnie ten utwór wszystkie kapele wykonały razem na żywo i jest on w pewnym sensie symbolem całego przedsięwzięcia. Omawiany przez nas koncert ukazał się 29 października 2010 roku na płytach DVD. W swojej kategorii wydawnictwo zajęło pierwsze miejsce wśród bestsellerów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. A jak sytuacja w poszczególnych zespołach wygląda dzisiaj? Anthrax nagrał w tym czasie 2 płyty studyjne i koncertuje. Wciąż dowodzi tam Scott Ian, a śpiewa Joey Belladonna. Aż 4 albumy od 2010 roku wydał Megadeth, a właściwie Dave Mustaine, bo oprócz niego nie ma już w składzie nikogo, kto grał w Sofii. W 2024 roku zagra na Mystic Festival w Gdańsku. Natomiast nie istnieje już zespół Slayer. Zagrali pożegnalną trasę i grupa rozwiązała się w 2019 roku. Wciąż potężnym, wyprzedającym największe areny zespołem jest Metallica. W 2024 roku zagrają w Warszawie 2 koncerty promujące ich najnowszy album 72 Seasons. A my już kończymy odcinek poświęcony Wielkiej Czwórce Thrash Metalu i ich koncertowi w Sofii. Było to kolejne absolutnie historyczne wydarzenie w muzyce. Czy jest szansa na reaktywację tego projektu w przyszłości? Musiałoby się wydarzyć naprawdę wiele, ale przypadki Pink Floyd i Guns N' Roses pokazują, że wszystko jest możliwe. Do zobaczenia następnym razem. Let's walk, let's rock.